Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj pokażę Wam kolejną nowość na sierpień 2024 i tak jak widzicie jest to Mercedes G500. Defender wreszcie będzie miał kolegę obok na półce. Mercedes katalogowo kosztuje 1100 zł, ale już w tej chwili możecie go kupić poniżej 900 zł. Ja swój zestaw kupiłem w Media Expert w okolicach 890 zł. W środku znajdziemy 2891 elementów. W odrębnym filmie porównam G-klasę z Defenderem. W pudełku znajdziemy 20 torebek z klockami. Dodatkowo w foliowej torebce mamy ramki i felgi. Dostajemy 5 zupełnie nowych opon, trochę większych niż te, które mieliśmy w Defenderze, ale felgi z tego co widzę są identyczne. Instrukcja jest zapakowana w kopertę. Składa się z 2 tomów. Mamy jeszcze nieduży blankiet naklejek. Mamy bardzo fajne porównanie modelu z klocków i prawdziwej G500. Kilka zbliżeń, trochę historii. Kilka słów od projektanta. Milan zaprojektował również Defendera, więc mam tutaj dosyć wysokie oczekiwania odnośnie tego zestawu. Kroków budowania jest 882 i na końcu wykaz wszystkich elementów. Jestem po drugim etapie budowania i mamy już zbudowane po pierwsze zawieszenie, przednie zawieszenie oparte na 4 amortyzatorach. Skręt kół z kolei oparty jest na zębatce, która przesuwa się na akslu. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy wyjście do sterowania skrętem z pozycji dachu, a poprzez te 4 koła zębate mamy przejście do kierownicy. Tłoki już są na swoim miejscu, z tym, że jeszcze nie są podpięte. Na przedniej osi oczywiście mamy dyferencjał. Jestem po 4. etapie budowania i mamy już gotowe serce Mercedesa. Jak widzicie, pojawił się zupełnie nowy element i jest to małe koło zębate 12, w które możemy się bezpośrednio wpiąć, dzięki czemu nie musimy tutaj budować dodatkowych przełożeń. Tutaj mamy 3 dźwignie. Pierwsza dźwignia odpowiada za blokadę dyferencjału centralnego. Po uruchomieniu blokady obie osie, przednia i tylna, są ze sobą połączone. Teraz sprawdźmy, jak i czy prawidłowo działa skrzynia biegów. W tej chwili mamy bieg jałowy, dlatego też tłoki się nie poruszają. Włączamy drive, no i tłoki zaczynają chodzić. Tutaj, jak zaraz przełączę na opcję na bieg wsteczny, będziecie mogli zauważyć zmianę kierunku. Gałką możemy wybierać opcję low albo high i teraz będziecie mogli zobaczyć różnicę w poruszaniu się tłoków. W tej chwili tłoki poruszają się bardzo wolno. Zmieniamy na low i tłoki poruszają się dużo szybciej. W opcji low high mamy też pozycję neutralną, której nie powinno być, więc jej po prostu nie używamy, ponieważ wtedy przestaje nam pracować silnik. W 5. torbie pojawił się kolejny zupełnie nowy element. Jest to wahacz w kolorze czarnym, ale co ciekawe, nie jest on sztywny, jest dosyć giętki. I jestem po 6. etapie budowania i mamy już zbudowane całe tylne zawieszenie. Tylne zawieszenie jest oparte na 2 czarnych amortyzatorach.
Tutaj mamy użyty ten nowy wahacz. Dodatkowo na tylnej osi również mamy blokadę dyferencjału, z tym, że nie mamy wyprowadzonej tej funkcji do kabiny, do jakiejś dźwigni, tylko blokadę dyferencjału włączamy bezpośrednio na tylnej osi. Dodatkowo mamy już podpiętą kierownicę. Przy budowie karoserii pojawił się zupełnie nowy łącznik kątowy oznaczony cyfrą 7, czyli możemy go umieścić pomiędzy 2 a 3. G-klasa jest już gotowa. Jeśli chodzi o proces budowania, to najciekawiej jest w pierwszych 6 etapach. Później to już zabudowa, karoseria, ale te kolejne etapy również budowało mi się bardzo przyjemnie. Mówiąc szczerze, to miałem takie wrażenie, że buduję projekt mocerski, a nie standardowy zestaw Lego. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to nadal na pierwszym miejscu stawiam Defendera, ale nie chcę dzisiaj ich szczegółowo porównywać, ponieważ wypuszczę w najbliższych dniach odrębny film z porównania obu zestawów. Dzisiaj chcę się zająć tylko i wyłącznie Mercedesem i przejdźmy sobie przez wszystkie jego funkcje. Zacznijmy od zawieszenia. Przednie zawieszenie jest bardzo mięciutkie, zresztą widzicie. Tylne zawieszenie jest dużo twardsze i ma dużo mniejszy zakres. Skrętem sterujemy sobie z pozycji dachu. Działa bardzo leciutko. Jak Wam wcześniej pokazywałem, możemy też używać do skrętu kierownicy. Wszystkie funkcje dostępne z kabiny pokazywałem już Wam na etapie budowania. Myślę, że jest bardzo dobry dostęp bez otwierania drzwi. Dodatkowo możemy otworzyć sobie tutaj dach i przez dach również spokojnie możemy sobie przełączać te wszystkie funkcje. Żeby zajrzeć do silnika, to oczywiście musimy podnieść maskę. Jest tutaj również podpórka, ale nie do końca ona jest potrzebna, ponieważ maska utrzymuje się po otwarciu, nie opada. Tutaj mamy osłonę, którą musimy zdjąć, żeby zajrzeć sobie do tłoków. Niestety to wszystko, co tutaj widzicie, to są naklejki. Maskę, żeby zamknąć, to musimy jeszcze ją lekko cofnąć. Na zdjęciach tego nie widać i miałem też się do tego przyczepić, ale jak widzicie, jest lekki spadek tej maski, więc to jak najbardziej na plus. Tutaj też, jak widzicie, mamy lekkie odchylenie. Na wszystkich drzwiach mamy działające klamki. Po otwarciu tylnych drzwi jest dosyć spory bagażnik, który na pewno ułatwi zmotoryzowanie tego Mercedesa. Jest też hak do podpięcia przyczepki i może z zestawu Volvo jakąś przyczepkę tutaj będzie można skonstruować. Wnętrze wygląda bardzo przyzwoicie, mamy fajnie wyglądające fotele, mamy deskę rozdzielczą, na której są współrzędne. To może sprawdźmy. Wpiszę w Google Maps te współrzędne, zobaczymy, co nam pokaże. Tak jak dyferencjał centralny możemy zablokować z pozycji kabiny, tak dyferencjał na tylnej osi możemy zablokować, odblokować tylko i wyłącznie w ten sposób. Mimo że mam dosyć duże paluchy, to nawet jak on stoi, to nie mam z tym najmniejszego problemu. A jak mówiłem o wnętrzu, to zapomniałem o tym, że możemy sobie też złożyć tylną kanapę. Naliczyłem się tylko 5 nadruków. Wszystkie są na tym samym okrągłym elemencie. Znajdziemy je na kołach i na kierownicy. Przy zestawie tej klasy, moim zdaniem,
naklejki to już jest żart. Już się wielokrotnie nasłuchałem, że nadruki podniosłyby ceny zestawów i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli to myślę, że przy tej klasie zestawów podniesienie ceny o 50 zł nie zrobiłoby większej różnicy, ona by bardzo szybko została zniwelowana przy szerokiej dystrybucji, a jak słyszę o tych wielkich kosztach nadruków, to od razu przypominają mi się zestawy 4+, gdzie tam nie ma naklejek, są same nadruki, jakoś te zestawy nie kosztują po 500, po 1000 zł. Co do samej konstrukcji, to jak widzicie są momenty, gdzie mamy luzy. Co do samego koloru, który pojawił się pierwszy raz w zestawach Space, to mówiąc szczerze, ja się bardzo polubiłem z tym kolorem. Bardzo mi się podoba. No i ten kolor aż się prosi, żeby stworzyć z tej G-klasy Unimoga. Podsumowując, G-klasa jak najbardziej zasługuje na to, żeby postawić ją obok Defendera. Myślę, że jak patrzymy w przeszłość, tak 2-3 lata, to mogę śmiało powiedzieć, że jest to najlepszy, najciekawszy zestaw w ostatnim okresie. Mercedes nie zdetronizował Defendera, ale tak czy inaczej jest to bardzo, bardzo dobry zestaw. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym zestawie, który waszym zdaniem jest ciekawszy, a najbardziej jestem ciekawy, jaki trzeci model samochodu terenowego widzielibyście obok tej dwójki. Czekam na wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.